Witam serdecznie w kolejnym filmie z serii o wschodniej granicy Polski. W poprzednich odcinkach mogliście obejrzeć cały lądowy odcinek granicy od Trójstyku w Bieszczadach przez najdalej wysunięte na południe i wschód krańce Polski, aż do miejscowości Chorodło. W tym filmie przepłyniemy kolejny odcinek ostatniej dzikiej rzeki Europy, mając cały czas po swojej prawej stronie tereny Wołynia, a po lewej Polesia Lubelskiego. Po drodze odwiedzimy niesamowite miejsca, rzadko odwiedzane przez turystów i poznamy lokalne legendy. Zapraszamy na podróż wzdłuż wschodnich krańców Polski, inną niż wszystkie. Na wstępie dziękuję też wszystkim patronom tego kanału, bo to właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. W tym roku spływ zaczynamy w miejscu, gdzie skończyliśmy go w roku ubiegłym, czyli w Chorodle. Wtedy tylko wystarczyło czasu, aby dopłynąć do tego miejsca. Mam nadzieję, że teraz uda się dopłynąć aż do Gnojna co najmniej, czyli do miejsca, gdzie Bóg wpływa już w całości na terytorium Polski i nie jest rzeką graniczną. Pozostało teraz tylko dotrzeć z kajakiem na plecach i całym tym jeszcze majdanem potrzebnym do życia nad Bugiem do samej rzeki. Bo mało jest tutaj miejsc, gdzie możemy dojechać bezpośrednio autem nad samą wodę. Na szczęście kajak jest składany i jeszcze w formie suchej, nie waży aż tak dużo, więc można go przenieść tutaj nawet ten kilometr do rzeki. W Chorodle znajduje się wyspa na Bugu, która według mapy Google'a należy do Ukrainy. W poprzednim odcinku z Bugu, właśnie tej pierwszej części, mogliście zobaczyć dylemat, jaki powstał. Nie da się przepłynąć polską odnogą Bugu, gdyż ona wiele lat temu wyschła. Poruszyłem ten temat w filmie i dostałem zimą bardzo ciekawą informację. Okazuje się, że być może ta wyspa jednak należy do Polski. I powołano jakąś specjalną komisję graniczną polsko-ukraińską, która ma za zadanie zbadać ten fakt i być może ta wyspa wróci do Polski oficjalnie, bo wiele osób twierdzi, że ona cały czas była polska, więc czekam z niecierpliwością na rozwój sytuacji i być może właśnie Polska powiększy się o nowy teren. Na tym odcinku rzeka wyraźnie jest szersza i głębsza, jest tutaj też jakiś nurt, więc myślę, że teraz trasa w odróżnieniu od ubiegłorocznej pójdzie już bardziej gładko. Dziś udało się zapłynąć w okolice Dubienki, no i okazało się, że za bardzo nie ma tutaj gdzie przybić, bo brzeg po polskiej stronie cały czas jest albo bardzo wysoki, albo bardzo zarośnięty i chyba nie dałoby rady dalej dzisiaj płynąć, bo nie wiadomo co czeka za kolejnym zakrętem, więc trzeba było przybijać do brzegu, który jest wysoki tutaj, myślę, że na jakieś 10 metrów. Jakoś może uda się wynieść toboły na górę. Kajak zabezpieczymy, żeby go nie porwała woda czy jakaś burza, bo nadają dzisiaj burze i będziemy spać tutaj na totalnym odludziu. Ta jedyna droga, która tutaj jest wykoszona, to jest droga graniczna, tędy jeździ Straż Graniczna, więc tu namiotu nie rozbijemy, bo pewnie będzie jechał tędy jakiś samochód w nocy albo rano. Zgłaszam zakończenie spływu w Dubience. Będziemy się rozbijać przy słupku 958. Jest to chyba jedyne tutaj miejsce, w którym udało się wejść na brzeg. Nie wiem, czy jest tutaj jakikolwiek dojazd ze strony lądowej, ale skoro rośnie tutaj pszenica, więc jakoś pewnie rolnicy dojeżdżają w to miejsce. No i rano udamy się do Dubienki i opowiem Wam trochę o historii tego miejsca, bo jest naprawdę niezwykła. Nadciągnęła potężna burza. Jesteśmy rozbici nad Bugiem. Mam nadzieję tylko, że nie porwie nam tutaj namiotu ani kajaka. Wygląda to naprawdę źle. Błyska się cały czas dookoła. Nasz namiocik jest wątłej konstrukcji. On kosztował tylko 10 dolców. Nie jest przystosowany do
tego typu zjawisk atmosferycznych, no ale miejmy nadzieję, że wytrzyma. No burza nie trwa długo z reguły. No tutaj jest, no nie wiem ile kilometrów do jakiejś tam najbliższej cywilizacji, więc w razie czego nie ma się gdzie schować. Jesteśmy na totalnym odludziu. Udało się przetrwać noc. Na szczęście burza nie trwała długo, wszystko się skończyło w krócej niż godzinę. Później troszkę jeszcze padał deszcz, ale ten początek no, był dość przerażający. Zastanawialiśmy się już właśnie nad możliwością ewakuacji z tego miejsca, ale na szczęście burza tylko zahaczyła, prawie wyrwała namiot, porwała nam gdzieś torbę ze śmieciami. Właśnie szukałem jej rano, była kilkaset metrów dalej, ale udało się przeżyć. Kajak stoi, też go burza nie porwała. Na pierwszym odcinku Bugu, który był nagrywany w zeszłym roku, akurat trafiła się bardzo dobra pogoda, nie padał ani razu deszcz. Tutaj już pierwszej nocy mieliśmy potężną burzę. Jak widzicie, wszystko zamokło. Teraz porozkładamy to, aby się suszyło. W międzyczasie pójdziemy właśnie do Dubienki. No to jest Polska, pogoda jest bardzo zmienna i niestety trzeba się z tym liczyć. A w miejscach takich jak ta rzeka, gdzie jesteśmy często odcięci od cywilizacji, no to trzeba się już należycie przygotować właśnie też na takie sytuacje. Porwało nam namiot. Zobacz, poleciał na Ukrainę. Dubienka, dziś niewielka wieś nad Bugiem, można powiedzieć zapomniana, ale jeszcze do 1945 roku było to miasto o bardzo długiej historii, bo prawa miejskie uzyskało już w 1588 roku. Zachował się tutaj jeszcze bardzo czytelny układ ulic miejskich. Mamy tutaj kościół, cerkiew, mnóstwo starych drewnianych domów, które chyba jeszcze pamiętają czasy sprzed II wojny światowej, ale sama wieś słynie głównie z bitwy, w której wsławił się Tadeusz Kościuszko. Z tym, że ta bitwa, pomimo że nazywana pod Dubieńką, odbyła się tak naprawdę kilkanaście kilometrów stąd, pod Uchańką. Tymczasem Dubienka tak naprawdę była areną wielu różnych starć. Na pamiątkę przekroczenia rzeki Bug przez pierwszą Armię Wojska Polskiego w lipcu 1944 roku w centrum wsi ustawiono pomnikowy czołg T-34 oraz armatę. Przy miejscowym kościele możemy też znaleźć tablicę poświęconą żołnierzom kompanii przepraw. W Dubience do I wojny światowej znajdował się prawdopodobnie najdłuższy na owe czasy drewniany most w Europie, mierzący aż 1800 metrów długości. Został on jednak wysadzony przez wycofujące się wojska austriackie. Dziś miejscowość powoli wydaje się wymierać, jednak zabytki zostały odremontowane i będą cieszyć oko turystów jeszcze długie lata. Obok zabytkowego budynku Urzędu Gminy mieści się piękna cerkiew Świętej Trójcy. Została ona zbudowana w 1909 roku, a po II wojnie światowej pełniła funkcję magazynu. Jednak pomimo tego, że została odremontowana w ostatnich latach, dziś jest zamknięta na głucho. Z daleka widać też otoczony murem kościół z 1865 roku, do którego wnętrza na szczęście można zajrzeć. Pomimo że Dubienka dziś jest senną wioską, w której na pozór nic się nie dzieje, ma w sobie coś naprawdę magicznego. I z pewnością warto tutaj wstąpić chociażby na chwilę, jadąc wzdłuż wschodnich kresów naszego kraju. Za Dubienką zaczyna zmieniać się krajobraz. Na horyzoncie pojawił się sosnowy las, czyli coś, czego do tej pory nie było. To oznaka, że kończy się tutaj Wyżyna Wołyńska, a zaczyna Polesie. Będzie zmieniać się przyroda, zmienia się też gleba. Pojawiają się już takie małe łachy piachu na razie. Powinno być coraz więcej piaszczystych plaż. Tutaj już nie będzie tych błotnistych lesów, które utrudniały wyjście na ląd, a będzie więcej właśnie żółtego piasku, który lubi sosna i właśnie zaczynają się tutaj bory sosnowe. Może trafi się nawet jakaś plaża, na której będzie można rozbić sobie obóz, namiot na noc albo chociaż zrobić piknik. Jak do tej pory nie było widać żadnych ukraińskich pograniczników, ale ewidentnie mają tutaj miejsce do wodowania łodzi. No, dotychczas też nie udało się zobaczyć żadnego patrolu wodnego ukraińskiego, bo polskie pływają prawie codziennie, o ile stan wody na to pozwala. Ktoś go tutaj tak zamordował, bo rolnicy zabijają ptaki drapieżne, gdyż im twierdzą, że im kury łapią. Bardziej się spodziewałem martwego uchodźcy. Poziom wody nadal jest niski,
Także odsłonił nam tutaj nory bobrze i zobaczcie, jakie to jest olbrzymie. Ten bóbr to na pewno nie jest takiej wielkości, ale wydaje się, jakby w takiej norze mieszkał co najmniej dzik, a może nawet i mały niedźwiedź. No i tak jak się płynie właśnie rzeką, to cały czas słychać plusk. Najwięcej rano i wieczorem właśnie, jak one uciekają, słysząc kajak, uciekają z tych nor do rzeki, jako że te wejścia powinny być zalane. Że wcześniej tutaj było pewnie z 1,5 metra więcej wody, te wejścia były zalane i one bezpiecznie do swoich jam, w których śpią, rozmnażają się, mogły sobie wpływać. A teraz mógłby tu na przykład wejść lis czy pies do takiej nory, bo wejście jest odsłonięte. Dlatego jak bóbr słyszy, że coś się zbliża, tak daje nura wprost do wody i tu już jest bezpieczny, bo nikt go w tych odmętach brudnego bugu na pewno nie złapie. Na brzegach w tych trzcinach lata mnóstwo niebieskich ważek. To są ważki świtazianki. Są koloru niebieskiego oraz takiego zielonkowatego. Akurat tych zielonych tu teraz nie ma. Teraz jest akurat sezon rozrodczy. Składają tutaj jajka. Naprawdę taki dość bajkowy widok. One są dość małe, ale latają powoli i można się im przyjrzeć z bliska. Zbytnio nawet nie uciekają. No, film nie odda na pewno tego uroku. Płynąc rzeką co jakiś czas mijamy takie właśnie odnogi. Tu jest akurat jedno ze starorzeczy Bugu. Jest ich naprawdę bardzo dużo, ale większość wyschła. To w zasadzie jest pierwsze, do którego można by było wpłynąć. Nie wiem jak daleko. I dopiero z góry, z powietrza widać, jak ten Bóg meandruje. Więc na przestrzeni lat ta rzeka naprawdę zmieniała tutaj bardzo często koryto. Jestem ciekaw teraz, kiedy Bóg zmieni koryto, a granica wyznaczona jest po obecnym. Co wtedy się stanie? Powstanie jakaś wyspa, która będzie do nas należeć, a może do Ukrainy? Czy będą to jakoś korygować? Bardzo ciekawe sytuacje się tutaj mogą dzięki temu wytworzyć. No i jest też dużo dopływów mniejszych. Na mapie cały czas takie dopływy niby mijamy, ale jak się płynie, to nie widać nic, gdyż te rzeki powysychały. Rzeki, cieki wodne, jest naprawdę bardzo niski stan wody. Teraz sam Bóg może nie ma jakiegoś tam stanu minimalnego, ale widać, że tej wody brakuje tutaj po poziomie wody na skarpach. Jeszcze niedawno można zauważyć, że tej wody było nawet jakieś 2 metry więcej niż obecnie. Mamy teraz czerwiec, stan wody powinien być dość wysoki, no bo jednak jest sezon burzowy, deszczowy i w sumie dużo pada, bo jednak cały maj lało, w kwietniu też sporo lało, w czerwcu też niebo nie żałuje wody, a tej wody zamiast przebywać to ubywa. Wysychają źródła, wysychają studnie. Tak jakby ktoś wyciągnął korek w wannie i ona gdzieś nam tutaj uchodzi. Więc te takie alarmy, że będziemy mieć problem z wodą za kilka lat, to myślę, że akurat w tym przypadku nie są przesadzone, bo to faktycznie widać, że w niektórych rejonach Polski tej wody ewidentnie brakuje. No a sama woda w rzece, jak widzicie, ma kolor brunatny, jak w jakimś Mekongu. Nie wiem co tutaj jest, ale widoczność jest, nawet jak zanurzę sobie dłoń, to nie widzę już końcówek palców. Woda jest bardzo brudna, nie zachęca do jakiejkolwiek tutaj kąpieli. Kiedyś ludzie chętnie zażywali kąpieli w Bugu, były nawet jakieś plaże. No dzisiaj ja bym się nie odważył tutaj pływać, o ile nie będę musiał, jeżeli nie wypadnę z kajaka. Ale miejmy nadzieję, że dalej w górę rzeki ta woda będzie troszkę czystsza. No tutaj oprócz tego, co zrzucają nam Ukraińcy, to jeszcze też to wszystko, co się wywiezie na pole w formie nawozów, oprysków, później też spłukuje do tej rzeki i tak naprawdę mogą tu płynąć chemikalia. Pięć kilometrów od Dubienki znajduje się Uchańka i to właśnie tutaj miała miejsce słynna bitwa, którą stoczył Tadeusz Kościuszko z wojskami rosyjskimi 18 lipca 1792 roku. Na przedpolach Uchańki na pamiątkę właśnie tego wydarzenia usypano kopiec Kościuszki. Ten kopiec był niszczony kilkukrotnie. Wersja, która stoi tutaj dzisiaj, pochodzi z 1964 roku. Ta właśnie data widnieje tam na kopcu. Został on usypany jako kopiec przyjaźni polsko-radzieckiej. I tylko taki mógł powstać właśnie w tamtych latach, gdyż wcześniej kilkukrotnie zaborca rosyjski niszczył tą pamiątkę wielkiej polskiej bitwy. Ten kopiec został usypany w takim miejscu dość przypadkowym, ponoć tutaj dowodził Tadeusz Kościuszko, oczywiście nie ma na to żadnego potwierdzenia, ale
Masowa mogiła ofiar tej bitwy znajduje się kilka kilometrów dalej, w miejscu totalnie nieoznaczonym dzisiaj. Szacuje się, że spoczywa tam ponad 10 000 ciał, zarówno Polaków, jak i Rosjan. W czasach PRL-u wylewano w to miejsce nieczystości, gnojowice z pobliskiej chlewni i nawet przez kolejnych kilkadziesiąt lat wolnej Polski jakoś nikomu nie przyszło do głowy, aby upamiętnić w jakikolwiek sposób to miejsce. Dopłynęliśmy do miejscowości Kolemczyce. To już jest gmina Dorochusk i tutaj widać, że ktoś sobie postawił drabinę, żeby zejść do rzeki. Prawdopodobnie w celu łowienia ryb. Tutaj są domy na górze, ale z tej perspektywy ich nie widać. I dokładnie kilkanaście metrów stąd, tutaj na skarpie, stała cerkiew. Jest tutaj miejsce po cerkwi, jest też stary cmentarz. Ale bardzo fajnie tutaj sobie ludzie mieszkają nad samym Bugiem, z widokiem na Bóg. Też jest wiele agroturystyk. Można sobie przyjechać tutaj, wynająć nocleg i poczuć ten właśnie nadburzański, kresowy klimat. Wzdłuż rzeki, co w zasadzie kilka kilometrów, a nawet kilkaset metrów, spotykamy takie uschnięte drzewa. Noszą one ślady pożaru, że zapewne uderzyły w nie pioruny. No tutaj dużo jest właśnie samotnych drzew, stąd niebezpiecznie jest na przykład rozbijać namiot pod wysokim drzewem, kiedy można spodziewać się burzy. Na szczęście wczoraj udało się znaleźć miejsce, gdzie tych wysokich drzew nie było, bo mogłoby się skończyć różnie, a dziś też widać jest sporo takich połamanych drzew, gałęzi leżących, które powalił nocny wiatr. Przybyliśmy do brzegu na obiad. No i w takich warunkach w Szuwarach trzeba tutaj jeść między pająkami i innym robactwem, ale nie ma wyjścia. Tutaj przynajmniej już są jakieś takie małe, chociażby skrawki piachu, gdzie można normalnie wyjść, nie zapada się człowiek po kolana od razu w błoto, którego nie da się później w żaden sposób nawet obmyć z ciała, z butów, części garderoby i tak dalej. Także po drugiej stronie rzeki mamy słupek ukraiński z numerem 972, a gdzieś tutaj za zakrętem wioska Husynna. Jak jesteście ciekawi, co dominuje w menu kajakowym, no to oczywiście konserwy rybne, zamiennik chleba, no i daktyle. Bomba energetyczna, super uzupełnia tutaj energię podczas wiosłowania. No i co ważne, nie zepsuje się tutaj ani nie roztopi w słońcu. My mamy to szczęście, że możemy sobie przepłynąć Bugiem, gdyż wyznaczono tutaj szlak kajakowy. No Ukraińcy takiej możliwości nie mają. Nie mogą w ogóle zbliżać się do koryta rzeki, o ile po polskiej stronie widzieliśmy już kilku rybaków. Można sobie tutaj łowić ryby na przykład, czy można nawet przepłynąć sobie tym kajakiem. Są też miejsca, gdzie szlak przebiega wzdłuż koryta rzeki i tam można sobie pójść na spacer. Znowu po stronie ukraińskiej wzdłuż całej rzeki jest płot, zasieki, drut kolczasty. Jego nie widać stąd, bo on jest oddalony w różnej tutaj odległości od rzeki, od kilkudziesięciu do nawet kilkuset metrów, ale są pewne miejsca, gdzie możemy jego fragment zobaczyć. No jak już odpalimy w ogóle drona, tak z góry widać, jak to jest wielka i nowa konstrukcja. I dlaczego ten płot tutaj stoi? Ukraińcy odbudowali tak zwaną systemę z czasów Związku Radzieckiego, która zapobiegała ucieczce z tego raju, przeciwdziałała osobom, które z Polski chciałyby tam na przykład uciec. Chodziło głównie o przemytników, a znowu dziś Ukraina odbudowała to po to, aby zatrzymać u siebie swoich mężczyzn, aby nie uciekali do Polski przed poborem do wojska. Taka sytuacja ma miejsce nie tylko tu na polskiej granicy. To samo jest na rzece Cisa, która jest rzeką graniczną pomiędzy Ukrainą i Rumunią. Tam też z Mołdawią jest podobny dylemat. No i co się dzieje z tymi Ukraińcami? No niby oficjalnie są oni umieszczani na początku w ośrodku dla uchodźców i później sąd polski decyduje, czy taki delikwent wraca na Ukrainę, czyli zostaje później gdzieś wcielony pewnie do karnej kompanii, czy dostaje azyl w Polsce. Wielokrotnie natrafiłem na obławy już po polskiej stronie, kiedy to taki delikwent przekroczył granicę lądową i był później łapany przez nasze służby. No i tutaj nawet podczas właśnie spływu tą rzeką też trafialiśmy już przypadki, że w nocy ktoś przepływał. O ile w tym miejscu rzeka jest szeroka i tutaj ciężko jest przepłynąć, jeżeli ktoś dobrze nie umie pływać, tak na początkowym odcinku, tam okolice właśnie Gołębi, Kryłowa, to można przejść nie zamaczając głowy w wielu miejscach. Stąd być może tutaj ta skala nie będzie już tak duża, ale pewnie też się zdarzały te ucieczki, skoro postawiono płot profilaktycznie, tak coś musi być na rzeczy.
Udało się zejść na brzeg w miejscowości Husynne. Idziemy szukać pozostałości starego dworu, ale coś, co mnie tutaj bardzo zdziwiło. Zobaczcie, ile tu jest gniazd bocianich. Jest takie rondo, bocianie, jedno, drugie, trzecie, czwarte i tam jest piąte. I tu jest 5 gniazd bocianich na rondzie, a i tam jest jeszcze 6 za rondem. W tej miejscowości znajdował się kiedyś dwór. Nie pozostał po nim ponoć żaden ślad. Rzeka zmieniła koryto, dziś stąd do Bugu jest chyba kilkaset metrów, a kiedyś ten dwór był nad samym brzegiem. No, pozostał tutaj tylko park, pomnikowe duże dęby i widać, że było tutaj boisko do siatkówki, już też nieużywane, zarośnięte pokrzywami, gdyż tutaj pobudowano po 1945 roku PGR. Jest kilka bloków, są jakieś garaże, domki i dzisiaj tutaj ludzie żyją. No, panuje tu dość ciekawy klimat, a sam park, jak widzicie, nie jest zagospodarowany w żaden sposób. Za wsią w lesie znajduje się też bardzo tajemnicza kaplica. Pochodzi ona z 1880 roku. Jest niby kaplicą grobową Rulikowskich, ale po II wojnie światowej pełniła ona rolę kościoła dla wsi, kiedy kościół został właśnie zniszczony, tak jak i dwór w wyniku działań wojennych. Tak miejscowa ludność zaadaptowała kaplicę na kościół. I nawet jest tutaj jeden grób. Ewa Siek, prawdopodobnie jakieś dziecko. Za kaplicą znajduje się kolejny zapomniany nadburzański cmentarz. Wszystko porasta barwinek, który właśnie uwielbia rosnąć w tego typu miejscach. No i są tutaj jeszcze nieliczne krzyże. Cmentarz jest totalnie zarośnięty, klimat jak z jakiegoś horroru. I sama wioska Husynne słynie jeszcze z pięknej plaży. Znajduje się ona przy drodze głównej nad Burzance, no ale jest teraz chyba jakieś 15 stopni, tak się nam tutaj ochłodziło, więc bez sensu jest tam iść, żeby popływać. Dopłynęliśmy do Dorohuska. To miejscowość o długiej i burzliwej historii. Jej znaczenie historyczne wynika z położenia na szlaku handlowym i strategicznym nad rzeką Bug, a współcześnie z funkcjonowania jako polsko-ukraińskie przejście graniczne z mostem drogowym i kolejowym. W Dorohusku znajdziemy liczne ślady upamiętniające walki, które toczyły się na tych ziemiach. Najciekawszym zabytkiem jest Pałac Suchodolskich, w którym obecnie mieści się Gminny Ośrodek Kultury. Przed pałacem w Dorohusku znajduje się mogiła 10 polskich żołnierzy księcia Józefa Poniatowskiego, którzy polegli w walce z Rosjanami. To właśnie Kościuszko pod Uchańką osłaniał odwrót tej grupy wojsk i dzięki niemu, kiedy zatrzymał właśnie Rosjan pod Uchańką, ta grupa główna wojska księcia Poniatowskiego mogła bezpiecznie się wycofać. W Dorohusku znajduje się pałac, pięknie odrestaurowany, pochodzi ponoć z 1750 roku i obecnie znajduje się tutaj Miejski Dom Kultury, biblioteka i izba regionalna, gdzie można obejrzeć eksponaty związane z tym terenem. W momencie, kiedy budowano ten pałac, zapewne stał on nad brzegiem Bugu, gdyż tutaj widać koryto starorzecze, dzisiaj to wszystko jest zarośnięte. Teraz Bóg jest jakiś kilometr, może więcej w tamtą stronę, a pałac jest już w głębi lądu, można powiedzieć. 600 metrów przed mostem kolejowym w Dorohusku znajdował się kiedyś port rzeczny. Wiem, że to się może wydawać gdzieś dziwne, że skąd na Bugu statki. Bóg nie był nigdy dobrą rzeką do żeglowania, do spowiania towarów, gdyż ma nieregularne dno, często ono się zmienia, jest dużo wahań poziomu wody w ciągu roku, więc ta żegluga po Bugu zawsze była trudna, a rzeka nigdy nie została uregulowana, z czego dziś właśnie możemy korzystać. Przed mostem kolejowym znajduje się właśnie miejsce po dawnym porcie. Niestety jest bardzo mało informacji w internecie na jego temat. Działał on tutaj prawdopodobnie od 1877 roku, czyli od momentu, kiedy wybudowano pierwszy most kolejowy w tym miejscu. I ta flotylla statków służyła przede wszystkim do budowy i konserwacji tego mostu. Tutaj obok też był tartak, kuźnia, naprawiano te statki. Wybudowano też kolejkę wąskotorową, zwożono to drewno, żeby właśnie tutaj budować, naprawiać te statki, pewnie też do budowy mostu. No dziś z tego co widzę nie zostało tutaj za wiele. Tu są ewidentnie jakieś słupy, które prawdopodobnie służyły za tutaj keje. Jest to chyba jedyna taka pozostałość, jako że wszystko było z drewna, niestety się nie zachowało. Tutaj rzeka zresztą też jest dużo szersza, widać, że tutaj
coś było. Brzeg jest też wyrównany. No, port nie miał szczęścia, gdyż prawdopodobnie w jakimś tam zakresie działał do końca II wojny światowej. W dwudziestoleciu międzywojennym Polska nie rozwijała żeglugi śródlądowej, więc to miejsce popadło w zapomnienie i ruinę. We wrześniu 1939 roku Niemcy zbombardowali most, zbombardowali stację kolejową, być może i temu miejscu się właśnie wtedy ucierpiało. No a po II wojnie światowej tutaj była granica, więc nie można było tutaj w ogóle podchodzić. Nie było komu nawet zająć się tym miejscem i to albo zostało rozebrane na jakieś materiały budowlane, żeby ponownie wykorzystać, albo czas zrobił swoje i poza tymi słupami, które wystają z wody, nie ma dzisiaj już śladu po tym miejscu, a szkoda, bo byłaby to naprawdę super atrakcja, no i taki zabytek techniki, jakiego chyba w Polsce nie mamy nigdzie. Tuż przed samym mostem jest zarośnięty kanał. Prowadził on kiedyś do tartaku i kuźni. Tam dojeżdżała kolejka wąskotorowa. No pewnie dzisiaj też nie ma po tym śladu. Nie da się tam wpłynąć, bo wszystko jest zarośnięte. Ale już z tego miejsca widać właśnie most kolejowy. Pierwszy most tutaj został zbudowany w 1877 roku. Też historia tego mostu nie jest do końca jasna, bo tutaj źródła podają dość różnie. Pewne jest to, że został on zniszczony podczas I wojny światowej przez wycofujących się Rosjan. Następnie prawdopodobnie, być może nie w całości, ale do jakiejś tam przejezdności względnej został odbudowany przez Austriaków, po czym podczas II wojny światowej został zniszczony ponownie. To, co widzimy dzisiaj, to jest konstrukcja powojenna i tu gdzieś pod wodą znajdują się jeszcze elementy metalowe starego właśnie mostu, ale przy niskich stanach wody to prawdopodobnie nawet tutaj nie da się przypłynąć kajakiem. Jednak zrezygnowaliśmy z próby przypłynięcia pod mostem. No jest tam powiedzmy taki mały przełom, wystające metalowe elementy. Gdyby to był kajak z plastiku, to pewnie bym się zdecydował, ale jednak tutaj lepiej nie ryzykować rozdarcia powłoki, więc trzeba będzie przenieść go jakoś bokiem. Wróciliśmy się 500 metrów od mostu pod prąd i pod wiatr. Dało radę. Dzwoniłem na przejście, powiedziano mi, że można kajak przenieść. Dokładnie nie wiedzą jak, ale że ponoć jakaś droga jest, więc idziemy je szukać w Szuwary i pokrzywy. Udało się wreszcie wytaszczyć kajak z tych krzaków. Po pokrzywach całe nogi mam popieczone, pokrzywą, poranione ostami. No i teraz 800 metrów do mostu. Trzeba go będzie nieść. I to było jedyne miejsce, gdzie można było tutaj wyjść na brzeg. Nigdzie tam wcześniej nie da się tego zrobić. Po ukraińskiej stronie widać charakterystyczną białą figurę, która znajduje się na wjeździe na most. No i w sobie dobrze, że nie przepłynęliśmy go, bo wyglądają te jazy wodne naprawdę nieciekawie, dużo wystających elementów. Ale pomiędzy mostami drogowym i kolejowym po polskiej stronie znajduje się coś jeszcze. Zagadkowy granitowy kamień. Widać, że tutaj odbywały się różne uroczystości. Są nawet maszty po flagach, ale niestety tablica została skuta. Okazuje się, że jest to pomnik upamiętniający sforsowanie w tym miejscu Bugu przez Armię Czerwoną i pierwszą Armię Ludowego Wojska Polskiego. Przełamanie na tym odcinku odbyło się 21 lipca 1944 roku. No i na pamiątkę tutaj Polakom też de facto, którzy zginęli w tym szturmie, postawiono pomnik. No i został on, jak widzicie, zniszczony. No bo oprócz Rosjan z Armii Czerwonej pamiętajmy, że wyzwalali wtedy Polskę też Polacy, którzy po wrześniu 1939 znaleźli się w sowieckiej niewoli. Udało się wreszcie zwodować kajak. Cała operacja zajęła ponad godzinę. Trzeba było go donieść aż do drugiego mostu, bo wcześniej nie było miejsca, gdzie można go zwodować. No ta infrastruktura, powiedzmy, szlaku kajakowego tutaj nie istnieje. No i same te mosty to wyglądają tak, jakby czas zatrzymał się tutaj w momencie, kiedy je wybudowano tuż po II wojnie światowej. To wszystko obraz nędzy i rozpaczy, no ale z drugiej strony ważne, że spełniają swoją rolę. Za mną teraz widać most samochodowy w Dorochusku. Ten most już od w zasadzie prawie rozpoczęcia konfliktu na Ukrainie działa tylko jako przejście towarowe, więc osobówką tutaj granicy nie przekroczymy. Tutaj mogą przekraczać tylko ciężarówki. Wcześniejszy most kolejowy ma dwie linie torów, tor
szeroki, czyli właśnie ten radziecki, i tor europejski. Stąd do właśnie pobliskiego Chełma mogą normalnie dojeżdżać pociągi z Ukrainy. Nie trzeba tutaj zmieniać wózków pod wagonami, czy podróżni też nie muszą się przesiadać. Plan był taki, żeby dopłynąć dzisiaj trochę dalej, ale przez całe to zamieszanie z przenoszeniem dopłynęliśmy w sumie tylko kilka kilometrów za most do okopów, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo ponoć gdzieś tutaj niedaleko jest Biedronka. Wybaczcie, że nie pokazałem wam dokładnie mostów w Dorochusku, ale jako że są to obiekty strategiczne, w obecnym czasie nie można ich filmować, ani nawet przybywać w ich pobliżu. Przechodząc pod mostami byliśmy cały czas pod czujnym okiem uzbrojonej Straży Granicznej. Ja tymczasem, zanim nadejdzie noc, ruszam po zaopatrzenie do Biedronki i miejmy nadzieję, że dziś burzy nie będzie. Kolejny poranek, dziś znowu opóźnienie, bo rano padał deszcz. Okazało się, że miało być 25 stopni, a jest chyba 15, jest bardzo zimno, wiatr wieje nadal. Wczoraj przez połowę tej trasy, gdyby się ostro nie wiosłowało do przodu, tak kajak płynął do tyłu. Także no jest ciężko. Jeszcze po porannej wizycie Straży Granicznej dowiedzieliśmy się, że być może nie uda się popłynąć dalej niż do Trójstyku, gdyż w ostatnich dniach na polsko-białoruskim odcinku granicznym było wiele różnych incydentów i prawdopodobnie nie dostaniemy zgody, aby płynąć dalej niż do Włodawy, do Orchówka, tam gdzie jest dokładnie ten Trójstyk. No i poza tym mówił strażnik, że podziwia za odwagę, gdyż niebezpiecznie jest rozbijać namiot nad Bugiem w obecnych okolicznościach. Ciągle tutaj ktoś przepływa. Na tym odcinku przepływają Ukraińcy, a dalej już czekoladowi imigranci. I nie wiadomo, co im może do głowy nocą przyjść. A swoją drogą to nawet miałem taki sen wczoraj, że taki czekoladowy imigrant odlewa się na namiot nocą. Na szczęście to był tylko sen. Rzeka Bug zmienia często swoje koryto. No i zabiera nam po kawałku Polski, ale też czasem i zabiera kawałek Ukrainy i oddaje nam. No i w niektórych miejscach na Bugu, właśnie po polskiej stronie, możemy spotkać umocnione brzegi. Tutaj była jakaś płachta, folia, czasem są to kamienie. To jest zabezpieczenie, żeby właśnie rzeka nie zabierała nam po kawałku naszego kraju. Zobaczcie, jaka jest fala na rzece. To akurat stoimy teraz jeszcze, można powiedzieć, troszeczkę za wiatrem, bo normalnie to kajak jest od razu cofany. Nie spodziewałem się, że na niewielkiej w sumie rzece, jaką jest Bug, może być fala jak na dużym jeziorze. Dzisiaj płynie się zdecydowanie 2 razy wolniej niż wczoraj, pomimo że wczoraj też wiatr słaby nie był. Pierwszą miejscowością dziś na trasie jest Świerże. Obecnie jest to malutka kresowa wioska, można powiedzieć, nad Bugiem, ale niegdyś było to miasto. Ta osada miała prawa miejskie już w XV wieku, odbywały się tutaj liczne, słynne na całą okolicę jarmarki oraz była przystań rzeczna, być może właśnie w tym miejscu, gdyż tutaj Bug jest taki nieco szeroki, ale widzę, że można tutaj przybić, więc przybijemy do brzegu i pokażę wam, co zostało ze świetności dawnego miasta. Już setki lat temu Bug używany był do transportu towarów. O ile ta rzeka nie jest zbyt żeglowna, tak na pewno kiedyś tutaj był dużo wyższy poziom wody i jakimiś niewielkimi stateczkami, barkami można było spławiać w górę aż do Wisły, później do Gdańska różne towary, poczynając od drzewa po produkty rolne i wyroby rzemieślnicze, które były tutaj produkowane, kończąc. Nad Bugiem było mnóstwo dworków, które stały dosłownie nad rzeką. Dziś chyba jedyny taki zachowany to jest właśnie ten dwór w Czumowie, który widzieliście w jednej z poprzednich części. Tutaj w Świerżu też był dwór. Niestety nic po nim nie zostało. Dziś tylko świadectwem po dawnym dworze są drzewa z dawnego parku dworskiego. W Świerżu domy gospodarstwa położone są nad samym Bugiem. No tak było od setek lat, ludzie są tutaj zżyci z tą rzeką i dziś niektórzy mają właśnie takie schody. No te już są raczej nieużywane, bo zarośnięte pokrzywą. Kiedyś na pewno ludzie brali wodę z Bugu, bo była czysta. Do różnych celów gospodarczych robiono tutaj pranie. Tam widać jeszcze sławojkę drewnianą. No ale dziś
ta rzeka jest tak brudna, że w zasadzie poza połowem ryb do niczego ona się tutaj nie nadaje. Na końcu Świerża mijamy budynek młyna. Był on częścią zespołu pałacowego, że zostało tutaj jeszcze troszkę budynków gospodarczych, a sam pałac został rozebrany po II wojnie światowej. Utworzono tutaj pewnie jakiś PGR. Udało się przybyć do brzegu za młynem i może uda się wejść do środka. Tutaj widać Sławojkę tuż koło słupka. No dość ciekawie położona, można by było nawet jeszcze z niej skorzystać. Z widokiem na Bóg i nasz słupek graniczny oraz ukraiński. Pewnie było dla pracowników tutaj młyna, do tego PGR-u. W środku może być też niebezpiecznie, bo widzę, że tam pod spodem jest jeszcze jeden poziom i to wszystko może się w każdej chwili zawalić. Tutaj mamy jeszcze jakiś potężny silnik. Tu powinna być gdzieś tabliczka znamionowa. Niestety jest ona nieczytelna. Nie odczytam wam, z którego to roku jest ten silnik, ani kto go wyprodukował. Tutaj jest wejście, ale dzisiaj nawet nie mam butów. W klapkach nie będę się tam zapuszczał. Ale młyn jest duży, a to było tylko jedno pomieszczenie, więc musi być jeszcze wejście jakieś z drugiej strony. Chyba da się wejść do środka, proszę. Mamy tu jeszcze drewniane schody. Nie znam się na tym, ale chyba kompletne wyposażenie młynarskie. Tabliczka znamionowa na tym urządzeniu Buchler. Kolejne zejście do piwnicy. No, strop nie jest w złym stanie, więc spokojnie chyba można tutaj sobie pochodzić. Są tutaj różne urządzenia. Mało kto pewnie zagląda w te rejony, więc to wszystko się zachowało. Nikt niczego zbytnio tutaj nie rozkradł. Kolejna kondygnacja. I ostatnia kondygnacja młyna, można powiedzieć strych. Też pełna różnych urządzeń. I o ile takich młynów na wsiach jest naprawdę sporo, tak ten jest niezwykły, bo z jego okien widać rzekę Bóg. Na pewno na początku swojej działalności był zasilany tutaj przez samą rzekę. Po pałacu, który został zbudowany na przełomie XVIII i XIX wieku, niestety nic nie zostało, ale zachował się tutaj cały układ parkowy. Widać, że był to olbrzymi kompleks. Do dziś zachowały się tutaj czytelnie alejki. Idziemy teraz aleją kasztanową. Tak, tutaj rosną kasztany. Są jeszcze jakieś miejsca po stawach. Zachowały się na obrzeżu też budynki folwarczne, które dzisiaj są w rękach prywatnych. Tam widziałem, jakieś krowy się hoduje. Jest też taki ogólny pierdolnik, można powiedzieć. Ale to jedyne, co właśnie zostało, oraz ten młyn. No i sam pałac był przepięknie położony nad samym Bugiem. Ponoć tutaj kiedyś jeszcze wcześniej znajdowało się jakieś średniowieczne grodzisko. Przejeżdżając tędy nad Burzanką możemy nawet nie zauważyć tego miejsca. Jedyne co widać przy drodze to ruina starej bramy oraz domku odźwiernego. Ale jeżeli właśnie zapuścimy się tą drogą, ukazuje nam się tutaj przepiękny park. Ja znajduję się teraz na dnie kanału parkowego, bo dwa stawy połączone były ze sobą kanałem i przejeżdżało się nad nim właśnie takim mostkiem arkadowym, który zachował się w całkiem niezłym stanie. W tym miejscu stał właśnie kiedyś dwór. Tutaj z okien zapewne był widok na rzekę Bóg. No, dziś zostały tutaj wyłącznie stare drzewa. Jest też aleja wiązowa blisko tego miejsca i nie zachowały się tutaj ponoć nawet żadne fundamenty po tym miejscu. Zostało wszystko rozebrane. Przechodząc po tym zabytkowym parku, szukając pozostałości dworu, jakie było moje zdziwienie, kiedy nagle wyszło do mnie dwóch strażników granicznych po cywilnemu. Bardziej bym się spodziewał, że tutaj jakieś pijaczki będą sobie piły tanie wino czy coś z tych rzeczy. A tu nagle straż graniczna, tak więc zobaczcie, jak granica jest dobrze chroniona. Nawet w jakichś takich krzaczorach, w których pozornie nie ma nic ciekawego. Pierwsze wzmianki o dworze pochodzą z 1694 roku. Następnie majątek ten przechodził wielokrotnie z rąk do rąk, był przebudowywany i ostatecznie został zajęty przez Armię Czerwoną w 1939 roku. Później został on oczywiście splądrowany, co się dało to wywieźli. Następnie, kiedy Niemcy zajęli te tereny, urządzili tu swoją placówkę, a w pobliskich pawilonach pensjonat dla żołnierzy Wehrmachtu.
Podczas wycofywania się Niemców z tego terenu obiekt uległ spaleniu, a resztki, które zostały do czasów powojennych, zostały rozebrane prawdopodobnie przez okoliczną ludność na jakiś materiał budowlany. Są tutaj też drzewa egzotyczne. Pomiędzy tym możemy znaleźć naprawdę ciekawe okazy, także coś dla botaników. Tutaj mamy przykład drzewa, które nie występuje w Polsce rodzimie. To iglicznia trójcierniowa. Od dworu do kościoła prowadziła Aleja Grabowa. Tak sobie kiedyś tutaj dziedzice, panicze chodzili na niedzielną mszę, taką właśnie urokliwą drogą. Panuje tutaj naprawdę taki niezwykły klimat. Jest dość mrocznie i wydaje mi się, jakby za chwilę miał tędy przejechać jakiś hrabia z złotą karetą. Niegdyś każdy bogaty właściciel ziemski fundował kościół obok swojego majątku. Niektórzy mieli nawet swoje kaplice prywatne. Nie inaczej było tutaj. Okazały gotycki kościół. Pamiątka po dawnych właścicielach tego terenu. Pierwsza parafia powstała tutaj jeszcze w XV wieku, ale kościół, który dziś możemy oglądać, został wzniesiony w 1907 roku. I naprawdę, jak na te tereny, prezentuje się on bardzo niezwykle. Uwielbiam te nadburzańskie miasteczka, wioski. Tutaj naprawdę czas płynie zupełnie inaczej, wolniej. Jeżeli wybieralibyście się w te rejony, no niekoniecznie z kajaka, bo to wiem, że nie jest to forma dla każdego. Tutaj faktycznie jest to taki trochę survival, ale już bliżej Włodawy wiele firm oferuje spływy kilkugodzinne nawet, więc zobaczyć właśnie, jak to wygląda od tej perspektywy tutaj Bugu, przepłynąć się pomiędzy tymi wioskami, pomiędzy tymi wysokimi brzegami. Akurat tam bliżej Włodawy, gdzie tych ludzi naprawdę pływa dużo, to raczej już nie spotkamy bobrów, nie spotkamy wydry. Wiadomo, że ta przyroda będzie trochę przepłoszona. Te spływy też się odbywają o takich godzinach, kiedy już zwierzęta śpią smacznie w swoich norach albo legowiskach, ale płynąc właśnie na własną rękę możemy sobie wypłynąć wcześnie rano, skończyć tuż przed zmierzchem i ta zwierzyna jest. No wczoraj się udało zobaczyć dwa przepływające koziołki. Jednego nagrałem. Też do namiotu przyszedł nam wieczorem koziołek. Jeżeli płynęlibyśmy jesienią, tak jak pierwszy odcinek z zeszłorocznego Bugu był dla Was nagrywany, tak było już rykowisko jeleni, bo był to wrzesień, więc było pięknie słychać jelenie, zwłaszcza po ukraińskiej stronie. Polecam sobie przeżyć chociażby jeden taki odcinek rzeki z jednym noclegiem tu gdzieś w namiocie przy słupku granicznym, bo naprawdę przeżycia niesamowite. Jest to taki chyba ostatni, jeden z najdzikszych kawałków Polski, gdzie ta natura jeszcze radzi sobie po swojemu. Fajnie by było móc na przykład przybić i przespać się tam po ukraińskiej stronie, bo tam jest jeszcze bardziej dziko, gdyż ten płot, który ochrania tą rzekę przed uciekinierami, doprowadza do tego, że tam nikt nie chodzi. I tam już jest totalna dzicz. Poza patrolami wojsk pogranicza żaden człowiek nie zapuszcza się od ukraińskiej strony w rejon Bugu. Stąd też właśnie płynąc wiele zwierząt widzimy, jak sobie tam chodzi. Daleko nie pójdą, bo jest płot, ale mają tam święty spokój. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu i już teraz zapraszam na kolejny odcinek, w którym zobaczycie najciekawsze miejsca przy rzece Bug. Od Świerża do Włodawy. W tym m.in. miejsce po dawnym niemieckim obozie zagłady w Sobiborze, czy trójstyk granic Polski, Białorusi i Ukrainy, który obecnie ufortyfikowany jest jak jakaś twierdza. Tradycyjnie zapraszam też do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, a jeśli masz już to za sobą, możesz napisać w komentarzu, kiedy wybierasz się nad rzekę Bug lub podzielić się wrażeniami po obejrzeniu tego filmu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!